witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak zrobiłam sobie bluzę. Będzie to projekt, który chodzi za mną już od wiosny. Tak naprawdę zaczęłam robić tą bluzę już kiedy była wiosna, ale zrobiło się ciepło i przerzuciłam się na takie lżejsze bluzeczki. No i bluza poszła w odstawkę. Ale mamy sierpień, dokładnie 4 sierpień i u mnie jest chłodno. No nie jest to moje wymarzone lato, więc wróciłam po prostu do projektu bluzy. Więc udało mi się ją już skończyć. Jestem z niej bardzo zadowolona. Jest to bluza, którą ja już kiedyś dawno obiecałam. Może oglądacie moje filmy, mam nadzieję, że tak. Ja na swoim kanale mam właśnie taki sweterek. No, on się nazywa chyba sportowy. Właśnie z takimi paseczkami. I tutaj postanowiłam, ja właśnie obiecałam, że kiedyś przerobię sobie bluzę dokładnie takim samym sposobem z kapturem. No i właśnie powstał ten projekt. Wzór tutaj na tą część jest taki sam, ale ja wprowadziłam zmianę, bo sweterek robiłam sobie raglanem od góry, a tym razem tą bluzę robię sobie od dołu, czyli robimy sobie panel środkowy i rękawki najpierw i później dopiero łączymy sobie tą część i wykonujemy właśnie ten tutaj raglanik. Jeśli chodzi o linię raglanową, troszeczkę ją zmieniłam, dodając jeszcze jeden półsłupek reliefowy, czyli mamy takie 2 półsłupeczki. No i oczywiście miała być bluza z kapturem, więc jest również kaptur. I mój kaptur, tak jak widzicie tutaj, on zachodzi na siebie. Dzięki temu też ładnie przylega przy szyi i można powiedzieć, że też nie wieje na szyję. Jest cieplejsze, jeśli chodzi właśnie o bluzę i ładnie, wydaje mi się, że leży. Ja w trakcie przerabiania mówię, że można sobie robić też takie zwyczajne, też to wszystko pokazuję. Można nawet zrobić sobie tutaj taki sznurek. Też pokazuję, jak można sobie taki tunel zrobić, jeśli chcielibyście właśnie taką bluzę ze sznureczkiem. Natomiast moja wygląda tak. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ma również ściągacze. Tym razem przerobiłam sobie ściągacze. W moim poprzednim sweterku ich nie było, więc tutaj jest taka zmiana. Dosyć szeroki tutaj długi ściągacz i również ściągacz na dole. Bardzo fajnie i przyjemnie się robi tą bluzę, bluzę z swederek. Jest taka luźna, przewiewna i po prostu no, świetnie się nią robi. Naprawdę ja jestem bardzo zadowolona z poprzedniego projektu, więc postanowiłam, że wykorzystam jeszcze raz ten sam wzór, ale troszeczkę udoskonalając. I od razu mówię, że wydaje mi się, że taka bluza jest naprawdę uniwersalna. Może być nawet męska. Także spokojnie wszystkie panie, które kiedyś pytały mnie, czy będzie kiedyś coś dla mężów, panów, to tak, wydaje mi się, że właśnie taka bluza może być również w wersji męskiej, oczywiście w odpowiednich kolorach. I dziecięca, też również dziecięca, wydaje mi się, że jest na tyle uniwersalna, że można po prostu wykorzystać ją dla siebie, dla dzieci, dla mężów, dla wszystkich. Aczkolwiek ja nie robiłam sobie tutaj takiej kieszeni, bo nie lubię tych kieszeni. Natomiast można sobie ją zrobić, to jest taki bardzo prosty projekt, polegający na zrobieniu łańcuszka i po prostu poszerzaniu sobie z każdych boków i doszyciu. Nie zrobiłam tego, ale mam nadzieję, że dla osób zaawansowanych wiecie, o co chodzi, że można sobie tutaj taką kieszeń po prostu doszyć. I ja nie lubię takich kieszeni, dlatego też ich nie robiłam. I jeśli chodzi jeszcze o z czego ja zrobiłam. Tym razem użyłam sobie bawełnę Alize Bella, jest to 100% bawełny, głównie ze względu na kolor, ponieważ ja bardzo lubię takie kolory, dlatego użyłam tej bawełny, aczkolwiek myślę, że można by się już pokusić do zrobienia również z wełny, na przykład z wełny Drops Baby Merino. To jest taka też podobna gramatura, jeśli właśnie chodzi o tutaj o tą włóczkę i wydaje mi się, że po prostu może być, na pewno będzie cieplejsza bluza i będzie się też świetnie przerabiało. Więc jest to taka alternatywa dla bluzy bawełnianej, że również można sobie spróbować zrobić na przykład właśnie z takiej merino. Nie jest to jakiś wzór rozciągliwy, więc wydaje mi się, że bluza z włóczką merino, bo merino lubi się dosyć rozciągać, powinna się nieco mniej rozciągać, ale nie powiem Wam dokładnie, bo jeszcze po prostu jej nie przerobiłam, a mam też w planie, więc może kiedyś uzupełnię tą informację.
Jeśli chodzi o szydełko, to całość oczywiście przerabiam na szydełku 3 mm. Wy musicie dostosować szydełko do włóczki, której używacie, bo tak jak mówię, można próbować robić tą bluzę z różnych włóczek. Po prostu zróbcie próbkę i sprawdźcie, jak będzie wyglądała próbka, czy nie będzie za gruba, czy się nie będzie po prostu źle przerabiało. Także tutaj jest droga otwarta, możecie robić z czego Wam się podoba. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba i że również znajdziecie czas, żeby sobie lub właśnie dla dzieci lub też dla kogoś innego przerobić taką bluzę, bo tak jak mówię, naprawdę warto. Jeśli chodzi o zużycie, no to jest to bluza, więc wiadomo, trochę więcej schodzi przez względu na kaptur, więc ja zużyłam około 550 gramów. Taki motek jest 100 gramowy, więc potrzebowałam kupić 6 takich motków. Wy oczywiście musicie dostosować sobie ilość do Waszych planów. Moja bluza jest coś pomiędzy S a M. Szerokość tutaj pod pachami robię około 50 cm. Długość, natomiast wyszła mi około 57 cm. To jest taki wymiar, jak jeśli Wam się mniej więcej zgadza, to możecie oszacować, ile będziecie potrzebowali tej włóczki. Ok, myślę, że to wszystko. Pokażę Wam za chwilkę, jak będzie wyglądał wzorek i mam nadzieję, że spodoba Wam się pomysł na tą bluzę. To zapraszam na część dalszą. Oczywiście każdy nasz projekt zaczynamy od próbki obowiązkowo, bo próbkę łatwiej spróć niż cały sweter. Tak mniej więcej, słuchajcie, wygląda przygotowanie do zrobienia sobie tego swetra. Czyli my robimy osobno sobie panel środkowy i 2 panele, które będą na rękawki tutaj do momentu właśnie pod pachami do złączenia tutaj tego sweterka. I Wy musicie sobie oszacować, jaką chcecie szerokość tutaj rękawów. Robimy w okrążeniach, więc robimy cały czas jeśli chodzi o szerokość, mam na myśli tutaj dookoła, jak również dookoła panel tył i przód i drugi rękaw. I to są rzeczy, które musicie już oszacować, jaka będzie tutaj szerokość Waszego panelu środkowego i również rękawów i długość przede wszystkim, jeśli chodzi o długość od pachy do nie końca, bo ja, słuchajcie, moje, już Wam pokazuję, mój ściągacz przerabiam na samym końcu, więc zostawiłam sobie jeszcze około, u mnie tutaj jest nawet 10 cm, bo ja lubię takie większe ściągacze, z myślą o tym, że nawet jeżeli coś będzie nie tak, to sobie po prostu dorobię ściągacz, więc musicie oszacować rękach mniej więcej od pachy, do którego momentu chcecie, żeby później zaczynał się ściągacz, czyli mniej więcej, nie wiem, dotąd. Jeżeli nie chcecie ściągacza, tak jak to było w tym sweterku sportowym, no to musicie już zrobić ewentualnie dłuższy właśnie już ten końcowy sobie rękaw. Tak samo jest tutaj z tułowiem. Również robię ściągacz na końcu, czyli jeżeli Wam jeszcze wyjdzie taka długość krótsza, zawsze można zrobić dłuższy ściągacz i to również musicie sobie oszacować. Ja na przykład robię sobie długość około tutaj 30 cm, mniej więcej około 30 paru centymetrów również rękaw, a resztę właśnie na samym końcu jeszcze dorabiam sobie ściągacz. Później, jeśli chodzi o to połączenie, to oczywiście w dalszej części Wam powiem, jak będziemy robić. Skupimy się teraz na tym, żeby pokazać Wam wzór. Ja już te części, już sweter mam gotowy, ale tak naprawdę pokażę Wam to na próbce, ponieważ wzór jest prosty i jeśli już robiliście ten sweterek sportowy, to już pewnie wiecie, jak go robić, więc możecie przejść dalej. Ja pokazuję tylko próbkę, ale Wy musicie wykonać 2 rękawy i panel, żeby zacząć ze mną później łączyć, więc już Wam pokazuję. Jeśli chodzi o nabranie liczby oczek, to każda próbka pozwoli Wam dokładniej oszacować, ile tych oczek możecie nabrać. Ja w wcześniejszych moich filmach zawsze mówię, jak to wyliczyć, już tutaj nie chciałabym się powtarzać. Zapraszam do poprzednich filmów, nawet do tego filmiku sportowego, tam pewnie też już więcej mówiłam. Natomiast ja doradzam sobie robić, jeśli chcecie takie ściągacze jak ja, wielokrotność liczby 4, jeśli chodzi o tułów, ponieważ ja tutaj użyłam na tułów, nabrałam sobie 200 oczek. I te 200 dzieli się ładnie przez 4, więc później nie musiałam nic tutaj ujmować i ładnie robiłam sobie tutaj ten rękawek. Więc jeżeli chcecie taki ściągacz jak ja, zawsze zróbcie sobie wielokrotność liczby 4, to wtedy będzie Wam ładnie wychodził ściągacz. Jeśli chodzi o rękawki, to nawet jeżeli zrobicie wielokrotność liczby 4, to zobaczcie, że ten rękaw jest tutaj szerszy. Ja i tak później pokazuję Wam, jak sobie wyrównać te oczka, żeby była wielokrotność tej liczby, żeby ładnie się dzieliła przez 4.
więc nie ma to jakiegoś większego znaczenia, bo tak jak mówię, jest tu szerzej, a my później zawężamy. Ja miałam tutaj 70 oczek i później właśnie wyrównałam sobie do 56 i to również Wam pokazuję, więc tym się akurat nie musicie tak bardzo sugerować, może bardziej właśnie tym panelem środkowym. Więc tak, na próbkę nabiorę sobie po prostu kilka oczek, będzie to liczba oczywiście parzysta, robię sobie pętelkę podstawową i nabiorę na przykład 20 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5 i mam już nabrane 20 oczek. Ja już nie pamiętam, jak Wam tłumaczyłam przy poprzednim filmiku, ale są dwa sposoby. Jest sposób od razu łączenia i przerabiania wzoru, ale i powiedzmy, że jest bardziej uciążliwy, jeśli chodzi o tułów, bo wtedy mamy mnóstwo tych oczek i jest szansa, że możemy się gdzieś pomylić albo nawet nam się łańcuszek skręci. Więc ja pokazuję taką metodę może prostszą, że po prostu po zrobieniu dopiero rzędu pierwszego łączę sobie w okrążenie. Jeśli potraficie i już przerabialiście ze mną filmiki, to oczywiście wbijamy się w tą tylną pętelkę, łączymy i zaczniemy wtedy od naszego wzoru. A jeśli chcecie prostszą metodę, która również nie ma jakiegoś większego wpływu na łączenie, bo tak jak mówię, tych łączeń tak naprawdę nie widać, więc robimy. Jeśli macie już wybraną liczbę oczek, oczywiście najpierw próbkę, mam tutaj 20, to wyjątkowo tutaj dobieram jeszcze jedno oczko, ponieważ to jest tutaj oczko przejściowe boczne tak naprawdę i ja tego tutaj nie wliczam do wzoru. Jeśli łączycie łańcuszek, to nie dodawajcie tego oczka, to wtedy Wam właśnie wyjdzie dodatkowe. Robię narzut, wbijam się w to oczko, które tutaj to pierwsze pomijam, czyli w drugie oczko i dokładnie wbijam się, zobaczcie, tutaj w taką środkową pętelkę. Przekładam włóczkę przez tą środkową i uwaga, to oczko, tutaj, które jest pierwsze, musi przejść przez środkowe. Czyli przechodzi tylko przez środkowe. Mam dwa oczka, z rową nawijam na szydełko włóczkę i tym razem przekładam przez dwie. I to jest właśnie ten wzór, może już go widzieliście. Zaznaczam sobie tutaj pierwsze oczko. Tak będziemy wykonywać pierwszy łańcuszek i w ogóle cały nasz wzór w okrążeniach, czyli narzut. Wbijam się w środkową pętelkę, przekładam przez jedną, przez dwie i znowu narzut, przekładam tutaj, przez tą tutaj środkową, pobieram włóczkę przez dwie. Wzór jest prosty, aczkolwiek trzeba się nauczyć przerabiać. Ja sobie tutaj przytrzymuję kciukiem w miejscu, którym właśnie mam tutaj przełożyć. Można szybko się dojść do wprawy, nauczyć. Trzeba po prostu przerobić sobie kilka oczek i wtedy będzie prościej. I tak przerabiamy sobie, słuchajcie, całe okrążenie. Ja przerobię sobie już tutaj do końca. I jeszcze mi tutaj dosłownie zostało ostatnie oczko. I mam przerobiony łańcuszek. Teraz oczywiście ja mam krótki łańcuszek, więc widzę, że idzie prosto, ale trzeba sobie tak ułożyć, żeby tutaj góra styknęła się tutaj z tą górą, czyli tak, żeby było równiuteńko. Mówię, właśnie przy przykładaniu samego łańcuszka jest to uciążliwe, bo łańcuszek się przekręca, natomiast już po przerobieniu pierwszego rzędu jest to o wiele prostsze. Czyli przodem układamy i do góry wszystkie oczka i tutaj po raz ostatni tak naprawdę łączę z tym pierwszym tutaj oczkiem w ten sposób. Robię oczko ścisłe. I zobaczcie, mamy tutaj ostatni półsłupek z naszego rzędu tutaj tego końcowego i tu ten pierwszy właśnie, który połączyliśmy i takie oczko tutaj łączeniowe. I ja jeszcze raz robię narzut i w tym samym tutaj oczku przerabiam sobie właśnie ten nasz wzorek w ten sposób. I teraz właśnie będę pracowała już tylko ślimakiem, czyli ten moment tutaj takiego przejścia będzie widoczny tylko tutaj. Później już się ładnie wszystko wyrówna i zaraz Wam pokażę właśnie dokładnie, jak przechodzę sobie dalej. Czyli zatrzymam się tutaj przy tym znaczniku i zobaczcie, ja zaznaczyłam sobie wtedy tutaj to ostatnie oczko, żebym wiedziała, które tutaj jest ostatnie i przerabiam sobie to ostatnie tutaj i teraz pracuję w okrążeniach dalej. Pomijam sobie tutaj to oczko, ono było oczkiem łączeniowym, zobaczcie, że tutaj nawet nie ma ładnego półsłupka do niego, to jest jedyne oczko łączeniowe, które tutaj nam się pojawia i przechodzę do tego tutaj właśnie dużego oczka, takiego już ze wzoru. I tyle. I tak naprawdę, słuchajcie, robimy cały czas już dookoła. Już
po właśnie tym drugim rzędzie, po połączeniu będziemy mieć już ładniejsze, stabilniejsze to połączenie, już wtedy widać. Jedynym przejściem jest tutaj i ta dziura tutaj, ale ja biorę sobie zawsze szydełko i tutaj tą końcóweczkę łączę po prostu z tym oczkiem tutaj. Czyli po prostu biorę sobie mniejsze szydełko, wbijam się tutaj w to ostatnie oczko i zahaczam sobie tutaj, przeciągam sobie tą włóczkę, końcówkę tutaj, tak żeby po prostu przybliżyć tą krawędź i zawiązać, nawet można zabezpieczyć. Tak naprawdę te oczka będziemy wykorzystywać jeszcze do zrobienia ściągarza tutaj na dole, więc tego tak nie będzie widać, nawet ta różnica się naprawdę zniweluje, więc nie macie się co tym przejmować. My tak naprawdę pracujemy teraz po prostu w okrążeniach, ślimakiem, cały czas bez łączenia rzędów, żeby po prostu to ładnie wyglądało. Właśnie ta pierwsza Wasza próbka, dobrze, żebyście przerobili sobie troszeczkę wyżej, więcej tych rzędów, żeby zobaczyć, czy po prostu robótka Wam się rozszerza i w tym najbardziej takim miejscu, gdzie macie rozszerzone, sobie zmierzyć, bo to będzie tak naprawdę świadczyło o tym, jak będziecie wykonywać wzór i jak Wam będzie się tutaj rozszerzał sweterek. Ja tutaj przerobiłam sobie już trzeci rząd i mówię, po zrobieniu, zobaczcie, mierzymy sobie na górze, liczymy oczka i sprawdzamy, ile nabrać, żeby zrobić sobie taki rękawek. I tak wygląda wzorek. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Jeśli nie, to też zapraszam tam na ten drugi filmik, tam może troszeczkę więcej było mówione. Ok, i przygotowujemy sobie właśnie w ten sposób 2 panele na rękawę dookoła i panel środkowy i ja pokażę Wam już, jak będziemy go łączyć. Moje wszystkie 3 panele już są gotowe, mam przygotowane już 2 rękawki. Ja zrobiłam sobie rękaw na długość około 35 cm. Kończymy w miejscu mniej więcej po tej samej linii, gdzie zaczynaliśmy. Ja nie znaczyłam sobie rzędów, ale to będzie mniej więcej w tym samym miejscu tutaj. I robimy sobie po prostu oczko ścisłe na samym końcu, żeby zablokować robótkę. To samo robimy z drugim rękawkiem. Natomiast włóczka prowadząca wychodzi ze środkowego głównego panelu. I tu oczywiście również staram się tą końcówkę ukryć na boku, czyli idąc tutaj po boku, kończę mniej więcej w tym samym tutaj rzędzie. I zaczynamy od tego panelu, będziemy sobie łączyć rękawki. Trzeba sobie najpierw panel podzielić dokładnie na pół. Ja miałam dookoła 200 oczek, więc wsadzam sobie markery po 100 oczek, czyli tak, z tej strony będę miała na tyle 100 i z przodu 100 i rozdzielam sobie tutaj 4 znacznikami, tu z 2 i tu również 2, tutaj co prawda zaczęłam już ostatnie oczko, więc jestem w tym miejscu. Wy również musicie sobie po prostu tak podzielić, żeby tył i przód miał po tyle samo oczek. Nie, oczywiście niekoniecznie tyle co ja, w zależności od tego, ile robiliście. I zaczynamy łączyć pierwszy rękawek. Czyli jestem dokładnie w tym miejscu, w którym Wam pokazywałam. Tu mam ostatnie oczko do przerobienia z mojego na przykład przedniego panelu. I w tym ostatnim oczku robię sobie zwykły półsłupek. Już nie robię takiego wzorku, tylko przekładam i przekładam przez 3. Będzie to troszeczkę inny półsłupek, taki najzwyklejszy i zaznaczam sobie tutaj tą końcówkę. Następnie przechodzę sobie do rękawa i rękaw zaczynam robić od kolejnego słupka. Mamy tutaj taką różnicę, tu jest przerobiony ostatni półsłupek i zaczynam od tego półsłupka. I znowu tutaj robię narzut, staram się bardzo blisko tutaj połączyć, żeby było jak najmniejsza dziurka. Wbijam się w kolejne wolne oczko i również przerabiam sobie zwykły półsłupek. Można sobie to oczko zaznaczać, bądź nie. Ja wiem, że one będą 2 koło siebie, więc na razie tak zostawiam. Natomiast kolejne półsłupki wykonuję dokładnie tak jak we wzorze, czyli tak troszeczkę inaczej. Standardowo tak jak wykonywaliśmy, ale mi się tutaj nitka nie przeciągnęła, więc jeszcze raz. Będziemy po prostu mieć linię raglanową, troszeczkę inną, dlatego ja tutaj w tych 2 miejscach zaznaczyłam sobie to po prostu zwykłymi półsłupkami. Zarówno jedno oczko z panelu środkowego, jak i drugie oczko właśnie z rękawa. I teraz przerabiam sobie dookoła mój rękaw do momentu, aż przerobię ostatnie oczko, czyli właśnie tutaj. I zaraz Wam pokażę.
I jestem już po drugiej stronie, dokładnie właśnie z drugiej strony rękawa i tu jest moje ostatnie oczko i tutaj również w tym ostatnim oczku przerabiam sobie zwykły półsłupek, czyli już taki najzwyklejszy, raz. I znowu łączę sobie tutaj bardzo blisko, a z tym tutaj oczkiem, które miałam zaznaczone, to jest z kolei oczko już do tylnego panelu. I znowu w tym oczku przerabiam też również zwykły półsłupek. Można sobie już wyciągnąć ten marker. On już nie będzie potrzebny. Jedynie co na razie na początek można sobie na przykład wpiąć w tym pierwszym od rękawu, to wszystko jedno. To będą nasze dwa takie oczka, które będą inne i będą tworzyły nam właśnie wzór reglanowy, taką linię reglanową. I znowu dalej robimy do końca tak samo. Jeśli chodzi tutaj o to połączenie, ono nie jest idealne, ponieważ jak widzicie ma tutaj taką dziurkę, ale tą włóczką, którą miałam tutaj z rękawa, ja po prostu po przerobieniu już kilku rzędów wezmę igłę, przykładamy do siebie w ten sposób rękawek i zszyję te części. Będzie naprawdę niewidoczna, więc spokojnie nie przejmujcie się tą dziurką. Robimy dalej, dojdę do kolejnego markera i przyczepimy sobie kolejny rękaw. I już jestem z drugiej strony i oczywiście tutaj robimy dokładnie to samo, czyli też mamy dwa oczka, jedno tutaj na przód, drugie na tył i tutaj w tym przedostatnim oczku z tego panelu, oczywiście w ostatnim robimy też tutaj półsłupek, który można sobie zaznaczyć, taki najzwyklejszy półsłupek i dokładnie przykładamy tak samo jak w pierwszym, za pierwszym razem. Już jestem, coś mi nie pasowało, chciałam sobie złączyć tył, więc pamiętajcie, że żeby patrzeć, gdzie jest dół, gdzie jest góra, bo oczywiście to jest ważne i to się wszystko różni. Czyli tak samo, dokładnie tak samo, to jest moje kolejne oczko, zobaczcie, tutaj jest oczko zajęte, ono jest tutaj już przerobione, czyli wbijam się do następnego oczka w miarę blisko, tutaj żeby jak najmniejszą dziurkę zrobić i przerabiam sobie tutaj zwykły półsłupek. I znowu dalej robię ten sam ściek, aż do momentu dojdę do drugiego znacznika. I jeszcze tutaj tylko została ostatnia krawędź nasza z rękawa. Tutaj, tak jak mówiłam, zwykły półsłupek. Tutaj przybliżamy i dzięki temu, że mamy też poznaczone te oczka, wtedy wiemy, w które oczko się trzeba wbić. I tutaj również zwykły półsłupek. I już sobie przepinam ten marker. Na razie można sobie zaznaczać dowolne tutaj oczko w pierwsze. Tak naprawdę ta linia reglanowa będzie bardzo widoczna, więc nie trzeba będzie używać markerów. Jedynie marker się przyda w początkowym okrążeniu, żebyśmy wiedzieli, gdzie po prostu jest pełne okrążenie. I teraz przerabiam sobie to tutaj do początku, do momentu, gdzie pierwsze połączenie było i zaraz Wam pokażę, co będziemy robić dalej. I mamy połączone już ze sobą rękawki. Tak jak mówiłam, jeśli będzie tutaj dziurka, możecie po prostu poszywać włóczką, która Wam została z rękawu. Na razie jeszcze tego nie robię, dopiero później. Jestem tutaj przy pierwszym okrążeniu i zobaczcie, tu mam zaznaczone pierwsze oczko, w którym zrobiłam sobie taki zwykły półsłupek i on dokładnie jest tutaj i kolejny z rękawka jest tutaj. Patrząc na półsłupek, widzimy półsłupek, a zaraz za nim oczko. Czyli patrząc od tej strony widzę najpierw oczko, a później do niego tutaj półsłupek. Będzie to ważne, ponieważ będziemy robić półsłupek reliefowy przedni, czyli nie będziemy się wbijać w oczko, tylko w półsłupek, więc musimy popatrzeć, które oczko ma który półsłupek. Patrząc od tej strony, tak jak mówiłam, widzę oczko, a zaraz za nim widzę półsłupek. Tu mam do przerobienia jeszcze ostatnie oczko z mojego wzoru. I już tutaj, zobaczcie, to oczko ma ten tutaj półsłupek. Czyli tak, ja już sobie wypinam ten marker. One tak naprawdę nie będą potrzebne, tak jak mówiłam, no chyba że Wam to ułatwia, to oczywiście możecie trzymać. Robię sobie narzut i tak jak mówiłam, będę robiła półsłupek reliefowy. Żeby zrobić półsłupek reliefowy, nie wbijam się tutaj w oczko, tylko pobieram półsłupek cały, tak, że muszę się wsunąć, żeby tutaj z tyłu jeszcze może tak nie do końca widać, bo mamy tą dziurkę, ale żeby cały ten półsłupek zabrać, przeciągnąć tutaj przez niego właśnie włóczkę i dopiero tutaj robimy sobie ten półsłupek. Jeśli chcecie, możecie właśnie wpinać ten początkowy znacznik. Następnie, ponieważ mówiłam, że będą dwa oczka takie zrobione z półsłupków reliefowych, robię to samo tutaj, tylko tu jeszcze mam dziurę, więc
łatwo się wbija, dopiero później będzie troszeczkę to inaczej wyglądało, ale również przerabiam sobie w taki sam sposób półsłupek reliefowy. Mamy 2 półsłupki reliefowe. Następnie pamiętajcie, że to oczko tutaj zaraz za tym półsłupkiem należy do tego tutaj takiego półsłupeczka. Nie możemy pomijać tego oczka, pomimo że ono tak naprawdę, ten półsłupek reliefowy trochę wszedł nam na teren tego oczka, ale ono jest tutaj bardzo ważne, bo jak pominiecie i zaczniecie robić w tym, to tak jakbyście ciągle gubili to oczko i zmniejszali, a tego nie chcemy, bo chcemy inaczej zmniejszać, czyli zaraz za półsłupkiem reliefowym muszę się wbić i przerobić sobie mój po prostu zwykły taki półsłupek ze wzoru. Tak? Na początek będzie wiadomo troszeczkę inaczej, bo musimy przerobić ten rząd. Ja na razie tutaj nic nie zmniejszam. Pokażę Wam jeszcze raz z drugiej strony. I jestem już z drugiej strony mojego rękawu, czyli przerobiłam sobie tutaj pełne okrążenie i znowu robię dokładnie to samo. Czyli tak, tu mam jeszcze oczko do tego mojego zwykłego półsłupka ze wzoru. Natomiast to oczko tutaj już jest do mojego punktu reliefowego, czyli ja już sobie wypinam ten marker i robię tak, jak robiłam wcześniej, czyli narzut. Zabieram sobie cały ten tutaj półsłupek i tutaj przekładam włóczkę pod nim i dopiero przerabiam sobie półsłupek przez 3 pętelki. Oczywiście najlepiej jakby mi się nic nie zahaczało, ale czasami tak bywa, że się nie chce przełożyć. Jest. Jeśli Wam jest wygodniej, możecie sobie znaczyć te oczka, te początkowe. Nie trzeba wszystkich tutaj tych oczek, wiadomo, że mamy 2 linie. I znowu tutaj ten kolejny półsłupek również pobieram w taki sposób, żeby cały mi tutaj wszedł. Najlepiej wziąć tutaj, zobaczcie, że jest taka linia, pętelka. Najlepiej po prostu, żeby te 3 pętelki były tutaj na górze, a my się przebijamy w ten sposób. I mamy kolejny półsłupek reliefowy i tak jak mówiłam, tutaj zaraz za półsłupkiem reliefowym jest nasze zwykłe oczko, które również trzeba przerobić. I tak samo przerabiamy drugą część, czyli ten sam rękaw tutaj. Ja już nie będę tego pokazywać, bo to jest dokładnie to samo, czyli w miejscu, gdzie mamy wpięty znacznik, półsłupek reliefowy, przedni, półsłupek reliefowy, przedni. Dalej pamiętamy, że tutaj jest to oczko, przerabiamy sobie dookoła i dokładnie to samo robimy tutaj. I spotykamy się w miejscu, gdzie zaczynaliśmy, czyli ja przerobię sobie dookoła ten rząd i znowu spotykamy się tutaj na początku. Ja już przerobiłam sobie kolejny rząd i tak naprawdę zrobiłam jeszcze jeden, trzeci rząd, tak żeby po prostu ustabilizować tutaj to połączenie. Czyli tak, pierwszy rząd to było nasze łączenie, drugi to było to, co przed chwilą Wam pokazywałam, czyli wypełnianie już tej przestrzeni, gdzie mamy linię raglanową. I ja zrobiłam jeszcze jeden, trzeci rząd, żeby to po prostu ładniej wyglądało i szło tak równo i się nie zaginało. Bez po prostu zmniejszeń, czyli kolejne okrążenie to się robi dokładnie cały czas tak samo, czyli patrzymy, gdzie jest ostatnie oczko, gdzie jest oczko od raglanu i robimy linię raglanową bez zmniejszeń, czyli dokładnie to jest po prostu przekładanie tutaj. Zauważyłam też, że jak przyłożycie sobie linię jednak tutaj, szydełko nie pod 3, tylko pod 2, wtedy będzie lepiej widać to oczko, więc myślę, że warto jednak zrobić tutaj w tej części po 2. I po zrobieniu tych 3 rzędów zajmiemy się już rozplanowaniem naszego raglanu, czyli zmniejszaniem, dokładnie to, co teraz będziemy budować. To były nasze 3 panele. Słuchajcie, ja miałam na rękawie 70 oczek dookoła i 200 miałam na cały panel. Rysując w ten sposób mam na myśli tutaj dookoła, czyli to jest cały czas dookoła. W tym momencie po połączeniu stworzyliśmy coś takiego. To są nasze punkty raglanowe. Mamy 2, zgodnie tutaj z tym, raz, 2, więc mamy 2 guziczki, 2 punkty. Mamy panel tył, mamy panel przód i mamy już rękawy. To jest takie ujęcie z góry, mniej więcej. Nie jestem w stanie Wam do tego tak dokładnie narysować, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. I teraz zobaczcie, ponieważ pożyczaliśmy po punkcie z rękawów i z paneli, to nie mam już tutaj 200, tylko tu mam 98, tu mam 98, tu już nie mam 70, tylko też mam 68, 68
i tu mam po jednym punkcie. Czyli suma wszystkich liczby oczek powinna Wam się zgodzić, powinniście mieć dokładnie tyle samo co tutaj, z tym, że mamy po prostu rozplanowany już linię raglanową i mamy to wszystko połączone. Jeśli teraz, słuchajcie, chodzi o zmniejszanie, to wszystko zależy właściwie od tego, jaką macie szerokość rękawa, jaki jest Wasz rękaw i ile potrzebujecie nadbudować jeszcze do góry. Bo jak w przekroju z kolei takim, ja nie jestem tutaj dobrym rysownikiem, nie umiem sobie tworzyć takich ładnych schematów, mam nadzieję, że mniej więcej uda mi się Wam pokazać, o co tutaj chodzi. Coś takiego. Będziemy budować tutaj tą linię. To będzie linia, w której się będzie wszystko nam zmniejszało. Jesteśmy teraz w tym etapie tutaj, gdzie wszystko popołączyliśmy sobie i tak naprawdę nie mamy żadnego zmniejszenia. Zmniejszać będziemy w punktach, w których mamy tutaj raglany, zarówno po stronie rękawów i po stronie panelu. Czyli tak naprawdę z każdego tutaj panelu, już Wam tutaj pokazuję, po tej stronie z każdego panelu będzie o jedno oczko tutaj mniej i o jedno oczko tutaj mniej. Po stronie rękawów za raglanem również o jedno tutaj mniej i o jedno tutaj mniej. Czyli tak naprawdę my za każdym razem będziemy zmniejszać o okrążenie. Jedno okrążenie to będzie minus 8 oczek, bo mamy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O minus 8 oczek. Ale teraz, żeby dobrze rozplanować raglan, skupimy się tak naprawdę na rękawie, bo tu on jest tutaj najważniejszy, ponieważ mamy ograniczoną liczbę oczek. Ja w tym momencie mam 68 oczek. Punktem wyjścia jest zmierzenie sobie, ile potrzebujecie tutaj nadbudować. U mnie to jest około 20 cm, może być 18, może być 22, nie ma tu takiej wielkiej różnicy, natomiast wiadomo, nie może być za krótka, bo wtedy nam będzie ciasno pod pachami i będzie nam się źle bluzę nosiło. Więc ja mam tutaj około 20 cm. I teraz musicie sobie przyłożyć sobie metr do na przykład właśnie takiego panelu przedniego i zbadać sobie, ile te 20 cm u Was wynosi rzędów. Po prostu policzyć sobie takie rzędy, bo wiadomo, każdy też inaczej przerabia. Ja Wam nie podam dokładnego przepisu, ile to ma być, ponieważ to wszystko zależy, jakiej włóczki użyliście, jakiego jej grubości szydełka i jak też przerabiacie, czy luźno, czy bardziej właśnie ściaśnięty wzór. To wszystko od tego zależy. U mnie wyszło, że te 20 cm, które ja potrzebuję nadbudować do góry, to jest tak około 30 rzędów, 32, może 31, to też wszystko zależy, jak będę w trakcie robiła. I teraz od tego punktu właśnie wychodzimy. Ja wiem, że muszę nadbudować 30 rzędów dookoła zrobić. I jeżeli popatrzycie sobie właśnie na rękaw, to jeżeli w każdym rzędzie, jakbym robiła zmniejszenie z tej strony i z tej strony, tu jest nasz rękaw, odejmuję, tak jak Wam mówiłam, po jednym oczku z każdego punktu raglanowego, zarówno na rękawie, jak i na panelu i znowu na rękawie, minus 1 i znowu na panelu. To są właśnie to jest nasze te 8 oczek. I ja teraz skupię się tylko na rękawie, ponieważ na górze mam dużo oczek i wiem, że mi starczy, natomiast właśnie pytanie, jak będzie z rękawem. I zobaczcie, pierwszy rząd zmniejszający wyglądałby tak, że mamy 68 oczek. Jeżeli ja w pierwszym rzędzie zmniejszę za każdym razem, to już nie będę miała 68, tylko 66. Następnie 2 punkty to jest moja linia raglanowa. Znowu zmniejszam tutaj o 2 oczka, czyli z tej strony i z tej strony na panelu z tyłu da mi 96. 2 punkty raglanowe, znowu 66. 2 punkty raglanowe, znowu 96 i moje 2 punkty raglanowe. Tak wygląda rozpiska do zmniejszenia. W drugim rzędzie znowu będę zmniejszała, czyli o kolejne tutaj 2 oczka. 64, 2, 94, 2, 64, 2, 94, 2. Ja już sobie obliczyłam, że zobaczcie, zrobiąc 30 rzędów w rękawie, odejmę tak naprawdę w sumie 60 oczek, tak? Bo to 2 oczka odejmujemy. Czyli jeżeli 30 zrobię razy 2,
A to wyjdzie na to, że w 30 rzędach odejmę 60 oczek i na górze powinno mi zostać 8. Czyli tak naprawdę będzie to odpowiednia ilość, nawet jeśli będę chciała zrobić jeszcze jeden rząd, to będzie to 62 lub 64. Wszystko mogę tak naprawdę na bieżąco sobie sprawdzać, czy jest dobrze, mierzyć, ale już wiem, że metoda zmniejszania w każdym rzędzie i zarówno na rękawach i na panelu, w każdym rzędzie zmniejszania przy reglanie tych oczek, wyjdzie na to, że bluza będzie dobra, jak na mnie. Czyli te 30 rzędów zdejmę tutaj 60 oczek, tak? Tak samo musicie sobie mniej więcej wy rozplanować, ponieważ, tak jak Wam powiedziałam na początku, ja nie wiem, jakiej szerokości rękawa macie, jakiej włóczki robicie, ile macie oczek. Ale jeżeli by się zdarzyło, że macie węższy rękaw i Wam w każdym rzędzie, jak będziemy zmniejszać, zabraknie tych oczek, to możecie to po prostu podzielić. Na przykład robić sobie tak, że 2 rzędy zmniejszające, a trzeci na przykład nie robię nic, po prostu zostawiam sobie na przykład to, co było, przerabiam sobie luźno. I w 4 na przykład znowu zaczynam zmniejszenie. 64 minus 2 to będzie 62, tak? Ja mówię tak, dlatego że nie wiem, jaka metoda będzie dla Was odpowiednia. Ta metoda zmniejszająca może być naprawdę różna, bo możemy zmniejszać w każdym rzędzie, możemy zmniejszać w co drugim rzędzie, jeżeli chcecie wysoko nadbudować linię raglanową wyżej. Możecie zmniejszać w 2, a w 3 nie. Dowolna metoda, po prostu sprawdźcie, którą metodą uzyskacie odpowiednią wysokość i także zmieścicie się w odpowiedniej liczbie oczek, żeby Wam nie zabrakło na rękaw. Ja sugeruję się właśnie tym rękawem, no bo wiadomo, możemy zejść nawet do 2 czy tam do 4, bo to linia tutaj rękawu, ona nam buduje dekolt, ale najważniejszy dekolt buduje nam też tutaj, tak? Czyli ta szerokość tutaj. Tą szerokość też możecie zmierzyć, bo tak naprawdę jeżeli sobie odejmiecie od 98, również tutaj zdejmę 60, to wtedy mogę policzyć, ile mi tu zostanie na górze oczek, tak? I jak będę znała tą liczbę oczek, która mi teoretycznie na górze zostanie, czyli w moim przypadku 98 minus 60 to by były 38 oczek, ja w tym momencie mogę policzyć te oczka, ile te 38 zajmuje i wtedy będę wiedziała, ile mam tutaj na dekolcie. Ale też w trakcie robienia idziemy do góry, więc można mierzyć, można sprawdzać. Jeszcze szerokość rozszerzają nam tutaj linie raglanowe, więc ja myślę, że dobrze jest sobie po prostu najpierw obliczyć, jak będziemy robić, to się da obliczyć, jak zobaczcie, sugerujecie się przede wszystkim rękawem, ilością rzędów, które musicie wykonać i centymetrów, które idą do góry. Później zostawiamy tutaj na kaptur, więc tutaj też musi trochę zostać, około tam, może zobaczę, ile mi wyjdzie, podejrzewam, że około od 25 do 30 będzie odpowiednia tutaj szerokość, jeśli chodzi o tą jedną linię w bluzie. Będę mierzyła na bieżąco i będę sprawdzała. Mam nadzieję, że mniej więcej wiecie, o co chodzi, jak tą linię raglanową rozplanować. Ja już nieraz robiłam takie sweterki i mam taki sweterek ażurowy od dołu, tam może troszeczkę więcej też wytłumaczyłam, więc jeśli uważacie, że to jest za mało, to odwiedźcie ten sweterek. To jest ażurowy sweterek dwustronny, nie pamiętam numerku, ale jest u mnie na kanale. Tutaj stosuję metodę zmniejszanie w każdym rzędzie, czyli w każdym rzędzie będę się pozbywała dokładnie w obwodzie, w każdym okrążeniu w sumie o 8 oczek. Po 2 na rękaw, po 2 na przód, na tył, na przód i po 2 na rękaw. I już Wam pokazuję, jak będzie wyglądało moje zmniejszanie. I zmniejszanie będzie zawsze takie same w każdym punkcie raglanowym, więc pokażę Wam w tym punkcie i może jeszcze w następnym, natomiast nie będę pokazywała całości, bo po prostu to nie ma sensu, wszystko będzie to samo. Żeby wykonać zmniejszenie, musimy zatrzymać się 2 oczka tutaj przed naszą linią raglanową. Czyli zobaczcie, mam linię raglanową, do tej linii jest tutaj to oczko, natomiast 2 kolejne to są te oczka. I tu półsłupki do niej. To jest też bardzo ważne, żebyście umieli odróżniać półsłupki, oczka, które są, bo nawet jeśli właśnie zaczniecie się gubić, co zmniejszać, które oczka, to już to spowoduje nierówność oczek, że z jednego panelu możecie mieć, nie wiem, nieparzyście, mieliście parzyście, nagle macie nieparzyście, bo gdzieś źle się wbiliście, zacznie też linia raglanowa iść krzywo, także tutaj trzeba akurat poświęcić naprawdę trochę uwagi, żeby się skupić na tym, które oczko zmniejszamy, żeby właśnie wszystko ładnie, równo szło. Czyli pamiętajcie,
Dwa wolne oczka są do zmniejszenia. Z tych dwóch zrobimy jedno, przerobimy linię raglanową i znowu po stronie rękawów to są dwa kolejne oczka, które będziemy zmniejszać, czyli przed raglanem, linią raglanową i po raglanie zmniejszamy. I zmniejszanie polega na tym, że oczywiście robimy sobie narzut, wbijam się w przedostatnie oczko, przeciągam włóczkę, nie robię nic, wbijam się w ostatnie oczko, przeciągam włóczkę, mam teraz 4 pętelki, przeciągnę przez przez te 2 pętelki w ten sposób, czyli te, które miałam narzuty, zrobię jeszcze raz narzut i przekładam. Będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, no ale musimy jakoś to zmniejszyć, natomiast jeszcze raz Wam pokażę za chwilkę. I teraz przerabiam moją linię raglanową, czyli narzut, wbijam się tutaj pod, pobieram sobie ten słupek tutaj i przerabiam sobie tu mój relief. Oczywiście można sobie tutaj znaczyć, tak jak mówiłam, nie trzeba, znowu narzut, tu się wbijam w tą przestrzeń, bo wtedy ładnie widać oczko i przerabiam relief. I znowu robię to samo, czyli robię zmniejszenia z tych dwóch oczek, czyli narzut, przekładam tutaj do kolejne oczko i przekładam. Teraz tą włóczkę przeciągnę przez te 2 oczka. W ten sposób mam 2 oczka, pobieram i przekładam. I mamy zrobione zmniejszenie. Dalej przerabiamy sobie rękaw tak samo, czyli jeszcze raz Wam pokażę, dochodząc do drugiego punktu. I już jestem po drugiej stronie. Tak to wygląda. Oczywiście już tą właśnie dziurkę będzie można sobie zszyć, bo już w miarę wiemy, jak to się wszystko poukładało, więc to po prostu igiełką i zszywamy. I znowu mamy 2 oczka, mamy linię raglanową i te 2 oczka, czyli znowu robię narzut, wbijam się oczko, przekładam włóczkę, w kolejne oczko, przekładam włóczkę. To oczko, które mam tutaj, tą pętelkę muszę przełożyć tym razem przez 2 pętelki, pobieram i przekładam. I znowu narzut, robię sobie raglanową linię, czyli w taki sposób i znowu tutaj. W taki sposób i oczywiście na końcu również muszę zrobić zmniejszenie, czyli wbijam się w to oczko, przekładam włóczkę, wbijam się w kolejne, przekładam i to oczko zachodzi na 2, pobieram i przekładam. Taki sposób będziemy zmniejszać w każdym rzędzie. Pamiętajmy tylko, żeby liczyć oczka co jakiś czas i sprawdzać, czy rzeczywiście dobrze zmniejszyliśmy, czy zmniejszyliśmy o 2, czy mamy dalej tą samą liczbę, którą powinniśmy mieć zarówno w jednym rękawku, jak i w drugą, czy mamy tą samą liczbę na panelach. Jeżeli widzicie, że coś nie gra, że coś idzie krzywo czy brzydko, policzcie jeszcze raz, sprawdźcie, gdzie zrobiliście błąd, bo tutaj właśnie jest ważne zmniejszenie tych oczek. Po pierwsze, na końcu wyjdzie Wam krzywo, bo będzie nierówna liczba oczek i też będzie ciężko to później podzielić, jeśli chodzi o właśnie dobudowanie kaptura. No i też może się zdarzyć, że właśnie będzie coś nam krzywo szło, więc tutaj jest akurat ważne, żeby się skupić i patrzeć, jak to zmniejszać. Ja przerobię sobie to pełne okrążenie i jeszcze raz pokażę Wam już na początku, po tym jak było zmniejszenie, jeszcze raz jak wygląda właśnie to kolejne zmniejszenie po zrobieniu już zmniejszenia. I przerobiłam sobie pełne okrążenie zmniejszające, czyli w sumie w 4 punktach mam pozmniejszane, czyli po całości powinnam mieć o 8 oczek mniej. I tak też mam. Jeśli prawidłowo przerobiliście i macie dobrą liczbę oczek, to oczywiście robimy dalej. I teraz tak jak Wam powiedziałam, każde moje kolejne okrążenie to jest zmniejszenie, ale jeżeli macie 2 okrążenia zmniejszające, a trzecie na przykład nie, to oczywiście Wy, jeśli nie zmniejszacie, to po prostu przerabiacie sobie tak, jakby się tutaj nic nie działo, każde kolejne oczko osobno i linię raglanową, tak? I wtedy to będzie wyglądać tak. Natomiast jeśli zmniejszacie tak jak ja, to oczywiście w każdym kolejnym okrążeniu musimy wykonać dokładnie to samo. Tu będzie takie troszeczkę grubsze oczko i tak naprawdę będzie też szło cały czas to do góry, więc ten ściek będzie się cały czas powtarzał, więc on też tak nie będzie raził w oczy. I znowu zatrzymuję się 2 oczka przed moją linią raglanową i robię dokładnie to samo. Czyli tutaj się po prostu, słuchajcie, nic nie zmienia. Cały czas będę robiła tak samo. Tu będę sobie robiła moją linię raglanową i przed i po będę sobie zmniejszała w każdym moim punkcie. I ja tak będę szła do góry, aż osiągnę
prawidłową wysokość, tą, którą potrzebuję. Będę sprawdzała jeszcze na bieżąco, czy coś potrzebuję zmienić. Jeśli tak, to oczywiście dam Wam znać, natomiast czeka już mnie tylko robota do góry, zmniejszająca, więc myślę, że bardzo przyjemna. Więc połączę się z Wami, jak już pewną część oczywiście przerobię. Ja już skończyłam moją całą linię raglanową i kończymy oczywiście w tym samym miejscu, co zaczynaliśmy. I ostatni rząd to dla mnie nie ma tutaj już żadnego zmniejszenia, ponieważ odtąd zaczynałam. Zresztą policzcie sobie oczka i sprawdźcie, czy macie tyle samo z przodu, co tyle samo z tyłu. Ja nie zmieniałam żadnego tutaj sposobu, tak jak Wam mówiłam, mi ta linia raglanowa wyszła 24 cm i około 20 tutaj na górze, tyle mi wystarczyło. Jeśli macie oczywiście swój system, tak jak Wam tłumaczyłam, nie wiem, 2 rzędy zwiększające, 1 niezwiększający, to oczywiście jak najbardziej też to jest po prostu wszystko zależy od tego, jak sobie rozplanowaliście, ale ja na końcu przerobiłam sobie jeszcze 2 rzędy w ogóle niezmniejszające. Czyli pomimo tego, że moje wszystkie rzędy były zmniejszające, to 2 ostatnie nie są. To wszystko zależy od tego, jak Wam się po prostu sweter układa, jak Wam wyszło. Mi uznałam, że po prostu brakuje jeszcze 2 rzędów, więc już nie zmniejszałam, żeby nie pomniejszać tutaj dekoltu. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten dekolt, to mi tutaj wyszło około 27 cm, tak licząc na płasko w ten sposób. Po rozłożeniu około 27 do 28 cm i dla mnie to jest odpowiednia wielkość. Ja ten kapturek, który będę robiła, też nie robię ze środka, tylko tak chcę sobie zrobić go na przemian, więc dzięki temu on jeszcze się poszerzy, więc dla mnie, nawet jeżeli mam tu zbyt mały jak na kaptur, nie ma znaczenia, bo po prostu nie robię go ze środka. Natomiast jeśli chodzi o tą końcówkę tutaj, to już Wam pokazuję w przybliżeniu. Jestem w miejscu, tak jak mówiłam, zaczynania raglanu. Ja tutaj kończę i odcinam włóczkę, ponieważ kaptur będziemy prowadzić ze środka, więc chcę, żeby było równo. I też tutaj ta linia raglanowa będzie na plecach, bo czasami jest tak, że ta linia może troszeczkę się różnić, bo tutaj były tak naprawdę zaczynania okrążenia. Co prawda ona się tutaj tak nie różni, ale ładniej wychodzi, jak jest z tego brzegu, więc dla mnie to będzie przód, a to będzie tył. Więc tutaj kończę i robimy taki sposób, że ostatnie oczko mam przerobione przed linią raglanową. Wyciągam sobie tutaj włóczkę, czyli mam w ten sposób oczko i wyciągam sobie tak, żeby tutaj pociągnąć za sznureczek. W ten sposób. Czyli mamy teraz coś takiego. Następnie wbijam się tutaj od tyłu w oczko, które tak naprawdę jest do linii raglanowej, czyli do reliefu. Przeciągam sobie przez to oczko tutaj tą włóczkę w taki sposób. Następnie znowu wbijam się, ale tutaj do tego oczka, które tutaj było nasze ostatnie, przedostatnie, czyli takie całe oczko, i jak gdyby z góry przeciągam sobie w ten sposób. I dzięki temu mam takie po prostu ładne łączenie. Oczywiście to tutaj, od tej strony trzeba sobie najlepiej mniejszym szydełkiem zabezpieczyć, wbić się po prostu na przykład w dowolnym jeszcze tutaj miejscu, chociaż najlepiej to iść w tą stronę, w linię raglanową, więc tutaj trzeba po prostu to ukryć. Co prawda tutaj będzie też ten kaptur, zabezpieczyć sobie tutaj oczkiem ścisłym i po prostu całą tą tutaj włóczkę pochować we wzorze. W taki sposób. Natomiast jeśli chodzi właśnie, to jest mój tył. Teraz pokażę Wam, jak będę planować kaptur. I teraz jeśli chodzi o kaptur, to można zrobić go na 2 sposoby. Można tak naprawdę znaleźć sobie 2 środkowe oczka. U mnie akurat to by wychodziło po 19 z jednej strony i po 19 z drugiej, ale ja nie chcę ten kaptur tak na środku mieć tutaj, tylko taki zachodzący na siebie. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Jedna partia zachodzi na drugą i dzięki temu ja tak naprawdę też poszerzam sobie ten kaptur, bo jeśli macie tutaj zbyt mało na przykład, to w taki sposób też można właśnie rozszerzyć sobie kapturek. I teraz tak, robimy w taki sposób, że wydzielamy sobie oczka, żeby z każdej części, zarówno z prawej, jak i z lewej, zostało po tyle samo,
U mnie prawdopodobnie zostało tutaj raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oczek z jednej, 13 z drugiej. Ja skończyłam tak jak Wam mówiłam, miałam 38 oczek tutaj z przodu jak i z tyłu i po 8 oczek w rękawach. To jest taki mój plan był, więc tak zostało. I właśnie tak sobie tutaj wydzieliłam, czyli zaczynamy tak naprawdę od tutaj tego momentu. Będziemy teraz budować kaptur dookoła i wracając jeszcze raz będziemy zahaczać tutaj, więc tą część tutaj będziemy pracować tylko na jednej pętelce, a później będziemy pracować już na dalszym ciągu na całych pętelkach, mam na myśli właśnie oczkach, ale zaraz Wam powiem o co chodzi. Jeśli macie już wydzielone, podzielone w taki sposób, że jest porówno oczek i wiadomo w środku nie musi być jakoś parzyście, ale ważne, żeby po krawędzi było równo. Zaczepiamy sobie włóczkę tutaj, w tym miejscu, gdzie ja mam znacznik, o tylną pętelkę. Czyli robię sobie moją pętelkę podstawową, zmniejszam i ja się tutaj dokładnie wbijam w miejscu, gdzie mam ten znacznik. Na razie go nie wypinam, nie przeszkadza mi, a będzie wręcz pomocny. I zakładam sobie tą pętelkę tutaj. Przekładam przez tą tylną i robię oczko ścisłe, żeby zabezpieczyć. Natomiast jeszcze raz w tym oczku przerabiam sobie ten półsłupek, który dokładnie jest we wzorze. Ponieważ ja ten kaptur będę robiła dokładnie takim samym wzorem jak całą bluzę, ale będzie troszeczkę inaczej on wyglądał, bo będzie to wzór tam i z powrotem i on inaczej będzie się układał. Natomiast dla mnie to nie ma znaczenia, myślę, że też będzie to fajnie wyglądało, więc po prostu robię tam i z powrotem. I tutaj oczywiście to pierwsze oczko jest ciężkie do przerobienia, ale już mi się udało, więc to jest moje takie tutaj pierwsze początkowe, można znaczyć, można nie, tak naprawdę to nie będzie jakoś tak konieczne, bo zobaczycie zaraz, co będziemy robić dalej. I dalej, do tego momentu, gdzie mam znacznik, również przerabiam tylko tą tylną pętelkę. Już zaczęłam robić zwykłe półsłupki z przyzwyczajenia. Chodzi nam oczywiście o te takie nietypowe i wbijamy się tylko w tylną pętelkę. I jestem już tutaj na końcu, czyli właśnie tutaj, gdzie mam ten znacznik i oczywiście tutaj też przerabiam sobie w tylną pętelkę, czyli bez zmian. Natomiast od następnego oczka wbijam się już w całe oczko i dalej przerabiam sobie ten wzór cały czas tak samo. Tutaj się nic nie zmienia. Przerabiamy sobie teraz w całe oczko, czyli ten moment, w którym my mamy tylko te przednie i tylne pętelki, jest tylko tutaj to, co ja sobie wyznaczyłam. U mnie to jest 12 oczek, dokładnie zajmuje to około powiedzmy 6 cm. Oczywiście to od Was zależy, ile sobie tutaj wyznaczycie, mniej więcej właśnie na oko, bądź też tak jak ja, bądź też jeżeli nie chcecie robić takiego na zmianę, to tak jak mówiłam, można całkowicie robić od środka i wtedy będziemy tam i z powrotem pracować tylko na środkowych. Ja robię taką zakładkę, one będą zachodzić za siebie, te części, więc w taki sposób to musimy po prostu przejść. Jeszcze Wam tutaj pokazuję, że my tak naprawdę teraz przerabiamy cały czas ten sam wzór i tu, gdzie mamy oczywiście słupki reliefowe, półsłupki reliefowe nawijane, przerabiamy zwyczajnie. Teraz już tylko tym wzorem, czyli my już nie robimy żadnych reliefów. Tak, dla przypomnienia, bo to na pewno było jasne. I oczywiście przerabiamy tak sobie dookoła, do momentu, aż dojdę tutaj. I przeszłam już dookoła i zatrzymuję się teraz w tym miejscu, gdzie miałam taki znacznik, od którego zaczynaliśmy. I teraz będziemy pracować na przedniej pętelce, czyli żeby zrobić sobie kaptur na zakładkę, czyli żeby się tak właśnie zachodził na siebie, musimy teraz użyć te przednie tutaj pętelki. I w tym miejscu, gdzie akurat ja mam chyba tutaj około 12 oczek, przerobię tylko przednie pętelki. Czyli robimy dokładnie tutaj tak samo, wbijając się tylko w przednią pętelkę. Coś mi tutaj nie idzie, bo mam z tyłu tutaj ten ściek i jakoś mi tak wchodzi na palce i mi ciężko tutaj przerobić, ale już poszło.
I zobaczcie, przerabiamy tylko tutaj tą przednią. Już Wam tutaj pokazuję. Jeszcze mam tutaj dosłownie 4 oczka. I piesio śpi i chrapie. Standardowo. I zobaczcie, jestem prawie na końcu. Ostatnie tutaj też muszę przerobić sobie w tą tylną pętelkę, bo to jest tylko tutaj to mam. Nie mam nic innego. Ok. I tyle. Zobaczcie, mamy tutaj nachodzące na siebie właśnie 2 wzory. To będzie ten kaptur, który nam tak będzie ładnie zachodził. Natomiast my teraz wracamy, czyli my tutaj pracujemy tam i z powrotem, czyli robimy oczko do góry, odwracamy sobie tutaj robótkę całą i robimy dokładnie ten sam wzór, tylko że po prostu od drugiej strony. I teraz popatrzcie, tu jest nasze pierwsze oczko, to było oczko łańcuszka, to jest pierwsze oczko, więc my się tutaj wbijamy w to pierwsze tutaj, zaraz z brzegu, nie zapominajcie o nim i przerabiamy sobie dokładnie ten sam wzorek. I po kolei wybierając oczka, tutaj patrząc od góry jak wygląda oczko, przerabiamy sobie tam i z powrotem. I tutaj właśnie te znaczniki się teraz przydają, żeby znaczyć sobie te końcowe oczka, żebyśmy się nie pogubili, bo nie możemy sobie po prostu zważać tego kaptura. Musi mieć dokładnie taką samą liczbę oczek, jaką tutaj. Ja co prawda tej liczby oczek nie liczyłam. Tak jak mówię, wyszło tak jak wyszło. Robiłam tutaj to, co miałam na dekolcie, plus po 12 oczek z tej i z tej strony, więc myślę, że powinno wejść mi jakoś w miarę tak jak to była liczba oczek, w miarę parzyście. Teraz robimy ten kaptur do pewnej wysokości. Ja zobaczę, jak on się będzie układał, bo chciałabym tak przy końcu troszeczkę na środku zmniejszyć, żeby tak trochę go zaokrąglić, ale nie wiem na razie jeszcze, jak mi tutaj to wyjdzie i nie powiem Wam dokładnie na jakiej wysokości. Na razie przerabiamy, słuchajcie, tam i z powrotem. Czyli zobaczcie, ja jestem już z tej strony. Z tej strony wychodzi mi troszeczkę inny ściek, ale tak jak mówię, nie ma znaczenia. Natomiast tutaj wracając, dojdę do tego znacznika. Ja zaraz Wam jeszcze pokażę, tylko przerobię sobie do tego znacznika. I znowu przerobiłam sobie pełne okrążenia, czyli na tej lewej stronie. Tak tutaj wygląda właśnie ta część, która za chwilę, jak będziemy coraz robić wyżej, będzie się tak naprawdę inaczej zupełnie układała. I jestem tutaj przy ostatnim oczku. I robię oczywiście ostatnie oczko tak samo w całe oczko. I znowu oczko do góry. Odwracamy, teraz pracujemy na prawej stronie i również wbijam się tutaj w to pierwsze takie oczko. Pamiętajcie, żeby właśnie jego tutaj nie pomijać. I znowu robię ten sam wzorek i zahaczam sobie pierwsze oczko, żeby wiedzieć i mieć pewność, że to to. I co? I tak pracujemy, słuchajcie, cały czas. Kaptur ma iść do góry. Ja zrobię jakąś część i powiem Wam, czy wprowadziłam jakieś zmiany, czy robiłam cały czas tak samo. A więc robię dalej i zaraz Wam pokazuję. I ja już przerobiłam sobie mój kaptur. Tak naprawdę musicie mierzyć, zakładać już na siebie tą bluzę i sprawdzać, czy kaptur na końcu, gdy zepniecie w ten sposób, będzie już odpowiedni. Jeżeli tak, to zaraz pokażę Wam, jak ja będę zszywała. U mnie ta wysokość to jest około 32 cm. I dzięki temu, że mamy tutaj taką zakładkę, tak naprawdę ten kapturek jest tutaj u mnie szerszy i dla mnie taka szerokość kaptura jest odpowiednia. Więc pokażę Wam teraz, jak będę zszywała. Oczywiście tak, ja zakończyłam sobie pełnym rzędem na prawej stronie i teraz nie odczepiam sobie włóczki, tylko odwracam sobie tak naprawdę tutaj na lewą stronę w ten sposób. Czyli przykładam tak, żeby tutaj mieć lewą stronę, a w środku mieć prawą i już pokazuję zszywanie. Zszywanie tutaj jest tak naprawdę bardzo proste, ponieważ mamy ładny łańcuszek u góry, więc po prostu zszyjemy sobie zwykłymi oczkami ścisłymi. Ja tutaj tą pętelkę przekładam sobie przez tą pętelkę ostatnią z tego tutaj rzędu, w taki sposób i robię oczko ścisłe. Następnie będę sobie właśnie brała każdą kolejną pętelkę, oczko zarówno z tego rzędu, jak i z tego i po prostu przekładała i robiła sobie oczko ścisłe. Najzwyklejsze zszywanie szydełkiem.
Myślę, że będzie bardzo ładnie, estetycznie wyglądało i warto sobie po prostu od razu zrobić to szydełkiem. I tak oczywiście robimy do końca, na końcu robimy sobie oczko ścisłe. W taki sposób właśnie będzie wyglądało łączenie. I ja sobie przerobię już do końca. I ja już przerobiłam sobie do końca, na końcu oczywiście mocno zaciskamy i zszywamy sobie tutaj tą końcówkę. I wywlekamy już na prawą stronę. Ja jeszcze pokażę Wam, jak będę obrąbiała sobie tutaj tą krawędź. Oczywiście nie jest to konieczne, bo myślę, że nawet to w miarę wygląda, ale jeśli chcielibyście mieć taką jak ja, to już Wam pokazuję. Zaczynam od tego momentu, tu gdzie na początku było nasze łączenie, natomiast ja tu właśnie zaczynam, ponieważ tu mogę schować tą końcówkę. Gdybym zaczęła tutaj, to brzydko to by wyglądało. Więc jestem tutaj w środku i doczepię sobie jeszcze raz włóczkę. Tutaj akurat nie ma znaczenia, gdzie się wbijecie, bo tak jak mówię, tej części nie będzie zbytnio widać. Można po prostu zahaczyć tutaj dowolnie w dowolnym miejscu szydełko i przeciągnąć sobie tą pętelkę podstawową. Oczywiście odpowiednio ją zmniejszamy. Przeciągam jeszcze raz i robię oczko ścisłe. Będą tu teraz dwie pętelki, dwie końcówki, trzeba będzie po prostu je zawiązać i odpowiednio schować. I teraz tak, po całej długości będę tworzyła sobie taki łańcuszek tutaj, jak najbliżej krawędzi. Starała się też go robić w miarę luźno, żeby zbytnio się nie ściągał. I tak naprawdę będę wybierała jakiekolwiek tutaj pętelki, starając się wbijać pomiędzy i robić oczka ścisłe. Tak jak idzie ściek, staram się po prostu mniej więcej, nawet nie licząc, bo nie chodzi o to, żeby one były policzone, tylko bardziej chodzi o to, żeby nie były bardzo ściaśnięte, bo wtedy kaptur nam się troszeczkę jeszcze zawęzi i może być ciężko wtedy włożyć na głowę. Czyli robimy sobie luźno takie oczka, można wybierać ciągle te same pętelki, jeśli widzicie, można różne. Chodzi o to, żeby tak ołańcuszkować całą krawędź w ten sposób. I ja sobie tutaj poprzebijam się i to oczywiście robimy dookoła, do momentu aż dojdziemy tutaj. I przerobiłam sobie ten łańcuszek dookoła i tutaj, gdzie macie pewnie tak jak ja, dosyć taką wielką, ciągnącą się włóczkę, po prostu zahaczcie w dowolnym miejscu, tak żeby ją tutaj przybliżyć. I teraz robię oczko do góry i wracam. I będę sobie pracowała właśnie na tym gotowym łańcuszku, który tutaj zrobiliśmy. Czyli na tych oczkach i będę robiła sobie przez te całe oczka ścisłe z narzutem. Czyli robię narzut, wbijam się tutaj w to pierwsze oczko. Oczywiście mi się troszeczkę tutaj zaciągnęło, więc muszę sobie wziąć mniejsze szydełko. Czyli mam tutaj oczko z mojego oczko do góry, z przejścia i narzut i przerabiam sobie teraz oczka ścisłe z narzutem w ten sposób. Oczywiście ja przerabiam dalej moim szydełkiem 3 mm, ale jeśli będzie mi się ciężko przebijało, a widzę, że chyba lepiej jednak będzie przerobić sobie tutaj mniejszym szydełkiem, bo tych oczek mam tutaj takich dużo i one są dosyć ciasno przerobione, więc te pierwsze oczka można przerobić sobie właśnie mniejszym szydełkiem. Po prostu wbijamy się cały czas w te same tutaj oczka przerobione. I przekładamy, czyli narzut, wbijam się w całe oczko, przekładam i przekładam. I teraz właśnie ten wzór się będzie troszeczkę już ładnie układał, prostował. Te oczka, które były na początku krzywe, one już nie będzie ich widać, bo zabieramy jak gdyby wszystkie te oczka. I tak robimy sobie do końca. Ja przerobię do drugiego końca. Ja już przerobiłam sobie te wszystkie moje oczka i po przerobieniu tego rzędu powinniście właśnie z powrotem tutaj wrócić. Ja zostawiam to tak, nie robię już kolejnych rzędów, chcę, żeby to było delikatny łańcuszek, ale jeśli porobicie sobie kilka takich rzędów dookoła, wbijając się na przykład albo w cały łańcuszek, albo tylko w tylną pętelkę, można tak naprawdę zrobić taką zakładkę i przeszyć ją tak, żeby właśnie było dookoła. Ja już tego nie robię, zostawiam to tutaj tak, mi się tak podoba, ale jeśli wolelibyście coś innego, to tak jak mówię, można jeszcze się pokusić o robienie więcej takich rzędów i po prostu
w szyciu tutaj mniej więcej tak dookoła, też można tam później sznureczek zaczepić, chociaż bardziej ten sznurek ma lepsze rozwiązanie, jak robicie na pół, bo tutaj to myślę, że nie dałby tutaj zbytnie takiego efektu, ale gdybyście zrobili kaptur, tak jak Wam na początku mówiłam, na pół i chcielibyście właśnie taki sznurek, to właśnie to jest metoda, przerobienie kilka rzędów, zrobienie sobie takiego tunelu w przełożeniu sznurka i zszyciu tutaj gdzieś mniej więcej z lewej strony. Czyli ja odcinam po prostu już tutaj sobie włóczkę, chowam i to by było na tyle. Jeszcze skupimy się teraz na ściągaczach. I na sam koniec zostało już zrobienie ściągaczy. Ja, tak jak mówiłam Wam na początku, na ściągaczy jest bardzo dużo różnych możliwości wzorów. U mnie na kanale możecie znaleźć przeróżne ściągacze, więc jeżeli Wam się akurat taki nie podoba, to przejrzyjcie moje filmy i zobaczcie, który Wam odpowiada. Ja tutaj zdecydowałam, że będę robiła ściągacz ze słupków, półsłupków nawijanych reliefowych 2×2, czyli 2 przednie i 2 tylne. Więc jeśli potraficie takie zrobić, to oczywiście możecie już działać sami, a jeśli nie, to za chwilkę Wam pokażę. Jeszcze pewnie na początku Wam mówiłam, że tak naprawdę do tej bluzy nie jest też konieczny ściągacz, ponieważ jeżeli chcecie mieć taką luźną, w stylu takim właśnie dzwoniastym, z rozszerzonymi rękawkami, jak najbardziej można sobie wykończyć tylko oczkami ścisłymi, na przykład, żeby właśnie wyrównać przestrzeń i całkowicie taki luźny sweterek czy bluzę zostawić. Naprawdę pomysłów może być mnóstwo. Jeśli teraz chodzi o rozliczenie tych oczek, to już Wam powiem, co ja tutaj zrobiłam, tylko troszeczkę bliżej. Żeby zrobić taki ściągacz 2×2, potrzebujemy wielokrotność liczby 4, czyli liczbę, która będzie się dzieliła przez 4, ponieważ potrzebujemy cały czas mieć 2 przednie, 2 tylne, 2 przednie, 2 tylne i one się zamykają w okrążeniach, więc to musi być również liczba parzysta podzielna przez 4. Ja, słuchajcie, na rękaw nie planowałam na początku, ale pewnie na początku już Wam mówiłam, że łatwiej będzie nabrać sobie liczbę podzielną przez 4. Miałam 70 oczek, więc to nie jest liczba podzielna przez 4 i jeszcze na dodatek bardzo szeroki tutaj ten rękaw. Dla mnie za szeroki, jeśli chodzi o tutaj rączkę. Wolę mieć węższy akurat przy tym rodzaju z bluzy. Więc ja potrzebuję sobie tutaj jak gdyby zawęzić. I ja zdecydowałam, że nie dość, że muszę szukać liczby, która będzie podzielna przez 4, to jeszcze właśnie mniej więcej tak, żeby troszeczkę się zawęziła, bo ściągacz owszem zawęzi, ale nie aż tak. Więc ja postanowiłam, że zamiast 70 potrzebuję 56 oczek. Jest to liczba podzielna przez 4. I taką sobie wybrałam. Mniej więcej właśnie podzieliłam sobie, zobaczyłam sobie na te oczka, czy jak to w okrążeniach będzie wyglądać. Czyli tak naprawdę jeśli chodzi o różnicę, to miałam 75 minus 16, to mamy 14 oczek do zdjęcia. I u mnie akurat tak się zdarzyło, że muszę w okrążeniu zdjąć 14 oczek, więc jeśli robicie na przykład zabawki amigurumi, to wiecie już, że takie właśnie zmniejszenia najlepiej robić sekwencjami. Czyli po prostu podzielić sobie tak mniej więcej równo w okrążeniach, żeby co jakiś czas po prostu robić sobie zmniejszenia. I ja też tak zrobiłam. U mnie akurat liczba 70 podzieliła się na 14 ładnie, co mi dało liczbę 5, ale jeśli Wam tak nie wyjdzie, to nie martwcie się tym, bo ostatnie zwężenie wcale nie musi być dokładną sekwencją. Ja Wam za chwilkę powiem, jak będę przerabiała, o co chodzi. I teraz tak, żeby właśnie zdjąć te 14 oczek, ja będę wykonywała sekwencję składającą się z 5 półsłupków, czyli tak, pierwszy półsłupek zrobię normalnie, drugi również, trzeci również, natomiast czwarty i piąty to będzie tak zwane takie zwężenie, czyli decrease, tak? Mogę tutaj napisać po angielsku. Czyli tak, robię raz, dwa, 3 półsłupki w kolejnych oczkach, a czwarty i piąty robię razem. I takich sekwencji właśnie mam do przerobienia 14. Jeśli Wam wyjdzie liczba nierówna, na przykład, nie wiem, 3,75, to też się nie musicie przejmować. Chodzi tylko o to, żeby wyrównać do równej liczby, do tej liczby, która się będzie dzieliła przez 4. Czyli na przykład w przedostatnim i w ostatniej sekwencji zrobić tak, żeby po prostu się zgadzało. Wcześniej zrobić zwężenie, zmniejszenie,
bądź mniej właśnie tych półsłupków. Nie musi być to dokładnie podzielne. Ja pewnie na początku Wam powiem, że, bo ja oczywiście jak zaczęłam robić ten ściągacz, to dopiero wpadłam na pomysł, jak już sweter został zrobiony, miałam zupełnie inny pomysł, więc nie przemyślałam tego, żeby liczba była podzielna przez 4, ale to nie ma znaczenia, bo ja i tak bym tutaj to zmniejszała. Przy liczbie podzielnej przez 4 może by było łatwiej właśnie wydzielić te sekwencje, natomiast jeśli macie takie jak ja, no to się tym nie przejmujcie, po prostu robimy tak, żeby dojść do liczby, która będzie po prostu podzielna przez 4. Jeśli chodzi o teraz o dół, ja jeszcze go nie mam przerobionego, ale również będę tak samo robiła, taki sam dokładnie ściągacz i tutaj mam akurat liczbę 200. Więc tutaj nie będę miała zbytniego problemu, bo akurat liczba 200 jest podzielna przez 4, więc nie muszę robić nic, muszę tylko pilnować tego, żeby sobie po prostu nabrać te 200 oczek. Ale jeśli bym miała na przykład 201 albo nie wiem, 203 i brakuje mi, i wtedy już nie robię podziału na sekwencję, żeby zmniejszać, bo nie chcę sobie zawężać tutaj dołu, natomiast chcę tylko po prostu wyrównać tak, żeby miała tę 4. Czyli jeżeli tu mam 1, to po prostu zwężę sobie w ostatnim oczku 199, przerobię razem z 200 i wtedy będę miała, znaczy inaczej, 200 przerobię z 201 i wtedy będę miała 200. Jak gdyby pozbędę się tego oczka. Jeśli mam 3 i brakuje mi 1, również pozbędę się gdzieś po prostu w trakcie 3. Chyba że oczywiście dół macie bardzo szeroki i wyszedł Wam bardzo szeroki i chcecie na przykład sobie właśnie go zawęzić, wtedy zdecydujcie, ile tych oczek chcecie zawęzić, czy chcecie, nie wiem, o 20 oczek, czy o 30 i daną właśnie liczbę, o ile oczek chcecie zawęzić, podzielcie przez tą, którą macie, wyjdzie Wam jakaś cyfra, która właśnie Wam będzie mówiła, tak jak u mnie, na ile sekwencji można rozdzielić zmniejszanie w ten sposób, żeby to zmniejszanie nie było w jednym momencie, tylko co jakiś czas, co jakiś po prostu daną sekwencję. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, może zbyt długo to wszystko trwa, ale chcę Wam pomóc, jeśli macie problemy właśnie z oszacowaniem takiej liczby. Ok, czyli teraz tak, ja już jeden rękawek mam przerobiona i zaraz Wam pokażę, jak będzie tutaj to wyglądało, to już myślę, że pójdzie nam szybciutko. Czyli cały ten ściek pokażę Wam na moim rękawie. I teraz tak, ja jestem w miejscu, gdzie miałam tutaj takie łączenie. Wybieram sobie pierwsze oczko, luźne, te, które tutaj mam. I jeszcze, żeby dodatkowo zawęzić ściągacz, można użyć właśnie mniejszego szydełka. Ja tutaj wziąłam sobie 2,5, lepiej mi się to przerabiało. Oczywiście to też jest właśnie zależne od tego, jak Wam wygodnie. I przekładam przez oczko, robię oczko ścisłe. I jeszcze raz w tym samym oczku przerabiam sobie zwykły półsłupek. Nawijane oczywiście i tutaj można sobie zaznaczyć to pierwsze oczko, to jest nasze oczko z półsłupka, a to było oczko tutaj łączeniowe. I teraz zgodnie z tym, co ja miałam, robię 5 sekwencji, znaczy sekwencje składające się z 5 oczek i w 4. i w 5. robię zwężenie, czyli tak, to mam pierwszy półsłupek, raz, robię tutaj zwykłe półsłupki nawijane, 2, 3 i zgodnie z tym, co mówiłam, 4. i 5. przerabiam razem, czyli robię narzut, przekładam przez to i przekładam jeszcze przez następne i dopiero zawężam. I takich właśnie sekwencji mam do wykonania jeszcze, miałam mieć 14, jeszcze 13. W ten sposób sobie tutaj właśnie zawężam rękawek. 2, 3. Mówię, jeżeli macie taką liczbę akurat, która się nie dała równo podzielić, nie przejmujcie się tym. Po prostu chodzi tylko o to, żeby sobie wyrównać ściągacz, zawęzić. Nie musi być dokładnie rozpisana ta sekwencja, że tego tak naprawdę też nie będzie widać. I ja przerobię sobie dookoła w ten sposób. Będę miała już 56 oczek. I już przerobiłam sobie wszystko dookoła. Moje ostatnie tutaj wyszło zmniejszenie. Następnie wyjątkowo połączę sobie tutaj z tym moim początkowym oczkiem. Ja pracuję ślimakiem, nie będę robiła łączeń, ponieważ przy tym akurat ściegu podoba mi się robienie dookoła, a tak naprawdę jeśli chodzi o łączenie, w którym miejscu przeszliśmy, tego nie widać, zarówno na końcu, da się to ładnie schować, a wydaje mi się, że wtedy ściągacz też ładniej wygląda. I dlatego mówię, że po raz ostatni tutaj łączyliśmy, czyli tak naprawdę
to było oczko tutaj łączeniowe i półsłupek do tego oczka jest tutaj. I pracujemy teraz na półsłupkach reliefowych przednich. Zaczynamy od zrobienia 2 przednich, więc patrzymy sobie na ten półsłupek tutaj. Będziemy mieć tylko tutaj taką miejsce, w którym będzie takie łączenie, ale tak jak mówię, później naprawdę to się gubi we wzorze. Czyli robię narzut i wybieram sobie cały półsłupek. Patrzę, żeby tutaj ta niteczka też była pod, ta trzecia, bo wtedy ładnie wygląda taki półsłupek reliefowy. W ten sposób. I zobaczcie, że można sobie go tutaj zaznaczyć, ewentualnie tylko zaznaczyć, żeby wiedzieć, gdzie był pierwszy. A jeśli dobrze przeliczyliśmy, to wszystko się powinno zgadzać. I znowu narzut i wybieram sobie tutaj półsłupek, czyli wbijam się w ten sposób, tak jak już robiliśmy sobie właśnie tą linię naszą raglanową. Ja między innymi też do tego zastosowałam ten ściągacz, żeby właśnie te 2 reliefy były podobne do tego ściągacza, dlatego później zmienił mi się sposób ściągacza, miał zupełnie inaczej wyglądać. I teraz 2 przednie i robimy 2 tylne. 2 tylne oczywiście to samo, tylko musimy się zbić od tyłu i zabrać szydełko od tyłu, czyli od tej strony widzimy szydełko, a od tamtej mamy półsłupek. I w taki sam sposób się przebijamy, patrząc, żeby się przebić pod te pętelki tutaj wszystkie, bo wtedy ściągacz ładniej wygląda. Czyli 2 z tyłu i teraz 2 z przodu. I znowu luźno wybieram sobie tu. Raz. I 2. I teraz 2 do tyłu. Narzut, czyli przebijam się tu i tu. I narzut. Tutaj też pamiętajcie, że właśnie jest ta trzecia pętelka taka, tu ta. I ja się staram właśnie ją mieć nad szydełkiem, jak gdyby, tak? Z tej strony zawsze, bo wtedy wiem, że ścieg jest taki sam. Tak samo tutaj. Ona jest jak gdyby cały czas nad szydełkiem. I raz, i 2. I tak przerabiam sobie dookoła. I jeśli Wam prawidłowo wyszło, to właśnie te 2 oczka tutaj, nie licząc tego, bo to było takie łączeniowe, to powinny Wam wyjść od reliefy od tyłu, czyli półsłupki nawijane reliefowe z tyłu. I tak będziemy właśnie tutaj na tym okrążeniu kończyć. To będzie nasze pełne okrążenie. W ten sposób. I teraz ja już tak naprawdę nie potrzebuję tego znacznika. Znacznik można sobie przypiąć na przykład tutaj, żeby wiedzieć, gdzie mamy pełne okrążenie, żebyśmy sobie dalej robili i wiedzieli, gdzie mamy skończyć. Ach, mój pies musi się wyspać. Strasznie dzisiaj chrapie. I dalej przerabiamy, słuchajcie, po prostu nie łącząc, od razu przechodzę właśnie do tego przedniego reliefu tutaj. Tylko też tutaj ten pierwszy słupek może być ciężko się przebić, ale później już będzie coraz łatwiej. I kolejny. I tak samo pamiętajmy o tej trzeciej pętelce, żeby szydełko było właśnie pod tą pętelką. Znaczy, żeby szydełko było nad pętelką. O, coś mi się na odwrót powiedziało. I cały czas, słuchajcie, przerabiamy tak samo. Wielkość ściągacza jest dowolna. Oczywiście zależy od tego, czy robicie długi rękaw, czy krótki, co Wam się podoba, tak jak sobie wcześniej ustaliliście. Tylko pamiętajcie, żeby sobie mniej więcej te rzędy liczyć i patrzeć po prostu, ile macie przerobionych, żeby rękawki po prostu były takie same. I zobaczcie, że tutaj się po prostu już w okrążeniach będzie łatwiej pracowało. Cały czas dookoła, a ja Wam jeszcze pokażę, jak będę sobie zakończać te okrążenia. I gdy już przerobicie dokładnie taką samą ilość rzędów, co właśnie w pierwszym, czy też rękawek Wasz jest pierwszy, to ja zakończam w ten sposób, że te 2 ostatnie półsłupki nawijane od tyłu, co były, to ja po prostu przerabiam jako oczka ścisłe nawijane od tyłu, czyli po prostu robię narzut, bijam się tak samo, ale jak gdyby skracam ten wzór tylko do takich oczek, żeby zniwelować właśnie tą wysokość. Czyli jeszcze raz. I tak naprawdę zrobienie już 2 takich oczek powoduje, że my mamy ładnie tutaj równo. I oczywiście na końcu oczko ścisłe odcinam i chowam sobie pętelkę do środka. Myślę, że będzie to w miarę ładne, estetyczne. Ok, ja myślę, że na tyle. Mniej więcej już nie będę pokazywać, bo już wiecie, jak to robić. Tak samo sobie zrobię dół. To wszystko będziecie widzieć pewnie na pierwszym filmiku. Ja już Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że pomysł na moją bluzę się przyda i że sobie ktoś przerobi. Także do zobaczenia.